Wyobraź sobie miasto, w którym policja jeździ sportowymi supersamochodami. A ty, chociaż tak naprawdę jesteś na pustyni, jeżeli tylko masz na to ochotę, możesz zjeżdżać po stoku na nartach, nawet gdy temperatury dobijają do 40 stopni na plusie. Będąc w tym jednym miejscu, zobaczysz najwyższy budynek na świecie, najwyższy hotel na świecie, największe centrum handlowe na świecie, największe fontanny na świecie. Jeszcze kilkanaście lat temu brzmiałoby to jak science fiction. Dziś to rzeczywistość. To Dubaj. Do niezwykłych miejsc zaprasza Sławomir Kuczyński. Aż trudno w to uwierzyć, ale jeszcze w latach 60. XX wieku Dubaj był małą osadą rybacką nad Zatoką Perską. Mieszkało tu zaledwie kilka tysięcy ludzi. Nie było drapaczy chmur, luksusowych hoteli ani wielkich autostrad. Była tylko pustynia i niewielki port, opanowany przez poławiaczy pereł. Ale wszystko zmieniło się po odkryciu w tym miejscu olbrzymich złóż ropy. I to właśnie mniej więcej w tym czasie, czyli w drugiej połowie lat 60., władcy Emiratów zrobili coś bardzo nietypowego, coś naprawdę odważnego. Zamiast tylko liczyć zyski, postanowili zainwestować, budując od podstaw futurystyczne wielkie miasto, które przyciągnęłoby nie tylko światowe korporacje i nowych inwestorów, ale również rzesze turystów i stałych mieszkańców. I udało się. Każdego roku odwiedza to miejsce prawie 20 milionów turystów, a liczba osób mieszkających tu na stałe przekroczyła niedawno 4 miliony. Ciekawostką jest fakt, że większość mieszkańców Dubaju to nierodowici Emiratczycy. Ponad 80% populacji stanowią osoby, które przyjechały tu z różnych części świata. To stawia Dubaj w ścisłej czołówce najbardziej międzynarodowych miast na świecie. Od lat symbolem Dubaju jest gigantyczny wieżowiec Burdż Khalifa. Wznosi się on na wysokość 828 metrów, czyli jest ponad trzykrotnie wyższy od stojącego w Warszawie Pałacu Kultury i Nauki i ponad dwukrotnie wyższy od wieży Eiffla. Krótko mówiąc, jest naprawdę wysoki. Na przykład, gdyby nie zagęszczenie wieżowców w jego okolicy, mógłbyś spokojnie obejrzeć zachód słońca z poziomu parteru, a następnie wjechać windą na górny taras widokowy i podziwiać te piękne zjawisko po raz drugi. 2 zachody słońca jednego dnia. Co ciekawe, na najwyższych piętrach temperatura jest średnio o 10 stopni Celsjusza niższa niż na jego parterze. Robi wrażenie też to, czego nie widać. Jego fundamenty, które sięgają 50 metrów w głąb ziemi, czyli jakieś 16 pięter. A sam drapacz chmur, przy dobrej pogodzie, można dostrzec nawet z ponad 90 kilometrów. Dubaj jest też znany z projektów, które wydawały się jeszcze niedawno wręcz niemożliwe do wykonania. Jak chociażby sztuczna wyspa nazywana Palm Jumeirah. Została usypana na środku morza i ma kształt gigantycznej palmy. To jedna z niewielu konstrukcji wykonanych przez człowieka, którą wyraźnie widać z kosmosu. Jednak nie tylko jej wielkość była wyzwaniem dla wykonawców tego gigaprojektu. Choć Dubaj otoczony jest pustynią, tamtejszy piasek okazał się bezużyteczny do celów konstrukcyjnych. W krótkim uproszczeniu jest zbyt gładki i zbyt drobny. Pod wpływem nacisku zachowuje się jak ciecz. Nie tworzy stabilnej struktury, która mogłaby utrzymać ciężar fundamentów, a już tym bardziej wysokich budynków.
Cały więc piasek potrzebny do usypania tej wielkiej wyspy wydobyto i przetransportowano z odległych miejsc dna morskiego Zatoki Perskiej. Obecnie na wyspie znajdują się luksusowe wille, plaże i hotele, a jej budowa praktycznie podwoiła linię brzegową samego miasta, wydłużając ją o ponad 70 km. Może nie na tak wielkiej, ale równie sztucznej wyspie stoi wyjątkowy, przypominający wyglądem żagiel, hotel Burj Al Arab. To do niedawna jeden z najwyższych hoteli świata. W jego wnętrzu każdy detal, od mebli po zapach w powietrzu, został zaprojektowany przez samego Giorgio Armani. Między innymi dlatego uznaje się go za jedyny na świecie hotel 7-gwiazdkowy. A cena? Jedna noc potrafi kosztować tyle, co naprawdę dobre wakacje. Choć nie można tak po prostu wejść do niego z ulicy, to nie musicie wydawać majątku, żeby go zwiedzić od środka. Podam wam patent, z którego sam kiedyś skorzystałem. Wystarczy, że zarezerwujecie sobie online, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, stolik w jednej z kilku restauracji i możecie tam wpaść, nawet tylko na kawę. Co prawda i tak będzie to pewnie jedna z droższych kaw w waszym życiu, ale widok na zatokę w pełni to zrekompensuje. Wiele osób myśli, że Dubaj żyje z ropy. To błąd. Dochody z ropy naftowej stanowią obecnie mniej niż 5% PKB Dubaju. Miasto utrzymuje się z wielu różnych źródeł powiązanych z handlem, turystyką czy chociażby całym spektrum usług finansowych. I tu nasuwa się kluczowe pytanie. Czy to już finałowa wersja tego megaprojektu? Być może was zaskoczę, ale odpowiedź brzmi zdecydowanie nie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Dubai Urban Master Plan 2040 władze Emiratu przygotowują infrastrukturę miasta na przyjęcie kolejnych 2 milionów stałych mieszkańców, powiększając tym samym ich liczbę do około 6 milionów. A po dokończeniu wszystkich projektów budowy sztucznych wysp, takich jak powstająca obecnie Palm Jabal Ali czy chociażby Palm Deira, linia brzegowa Dubaju ma się wydłużyć łącznie o ponad 500 km. Czy warto chociaż raz w życiu zobaczyć te futurystyczne miasto? Uważam, że zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że można tu przylecieć nawet popularnymi tanimi liniami z Europy. Pamiętajcie tylko, że kiedy u nas trwają wakacje, to w rejonach Zatoki Perskiej jest naprawdę gorąco. Najlepszą porą na odwiedzenie tego miejsca jest okres od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli już byliście w Dubaju, co waszym zdaniem warto tam jeszcze zobaczyć, bo to właśnie wasza aktywność pod filmami sprawia, że ten kanał to wyjątkowe miejsce, gdzie pomagamy sobie nawzajem wycisnąć z wakacji jak najpiękniejsze wspomnienia, czego oczywiście sobie i wam życzę. Trzymajcie się, cześć!